Dzień dobry, kolejnego dnia. Witamy się serdecznie. Tak, kolejny dzień w Tiranie. Dzisiaj stwierdziliśmy, że pokażemy Wam coś fajnego. Mianowicie pokażemy Wam panoramę miasta. Tutaj wczoraj wspominałem, że są to tereny górzyste, więc dzisiaj wjedziemy kolejką na taki fajny punkt widokowy, oddalony kilka kilometrów od centrum. No i cóż, chodźcie z nami. Tak wyglądają tutaj ścieżki. Tak jak mówiłem, można tu wjechać kolejką, takim teleferico. Jedzie się mniej więcej 15 minut. Zaraz zobaczymy, jakie są ceny. Nas taksówka, żeby tu dojechać, kosztowała 1000 leków. Wsiadamy do kolejki, gondolki. Nie ma dużego ruchu, bo jest poniedziałek rano. No i cóż, będziemy jechać. Ja chciałam zauważyć, że jest Blue Monday i tak spędzamy nasz najgorszy poniedziałek w roku, także mnie się podoba. Nie ma tragedii. Wyjechaliśmy, jak widzicie, gondolki całkiem nowoczesne, fajne, europejskie. Jedzie się bardzo cicho i szybko. A na górach śnieg. Minęło kilkanaście minut. O! I dojechaliśmy. Słuchajcie, to wcale nie jest krótka trasa, więc to 15 euro, to dobrze wydane 15 euro. Co ciekawe, do szczytu mamy jeszcze spory kawałek, ale tam się nie będziemy wybierać. Tutaj wszędzie znajdziecie restauracje, bary, taki ogromny plac z krzesełkami, ze stołami, gdzie możecie sobie coś zjeść albo wypić. No a tutaj lokalne atrakcje, czyli jakiś minigolf, jakieś punkty widokowe, takie miejsca na zdjęcia. No zaraz zobaczymy, czy fajnie. Jest lekko zimno. Jak widzicie, sporo śniegu jeszcze. Co ciekawe, w Tiranie, w mieście, jest zdecydowanie na plusie przez całą dobę. Tutaj macie place zabaw. Jak ktoś lubi postrzelać, no to słuchajcie, jest tutaj całkiem fajna strzelnica. Można sobie coś tam może i wygrać. No, ale my szukamy przede wszystkim punktu widokowego, bo najbardziej chcemy Wam pokazać miasto z góry. Proszę Państwa, tak wygląda stolica Albanii, czyli Tirana z góry. Ja wiem, że jest lekkie mleko, ale zaraz Wam pokażemy najważniejsze punkty miasta. Tutaj możecie zobaczyć centrum, te najwyższe budynki, wszystko Wam wczoraj pokazywaliśmy. Tutaj jest park z jeziorem i tam można się wybrać na zachód słońca albo trochę pochillować. No jak ktoś woli kawałek dalej, to tutaj znajdziecie kolejne jezioro, a jeszcze na samym końcu, zupełnie z drugiej strony, też jakiś duży zbiornik wodny. Ja chciałam dodać, że tutaj można się super pochuśtać. Jest super miejscówka i polecamy wszystkim się trochę pochuśtać i pobawić jak dzieci. Przy dobrych warunkach pogodowych, jak nie jest takie mleko jak dzisiaj mamy, można zobaczyć bez problemu Adriatyk stąd, także można nawet po morza, po horyzont widzieć. I oczywiście wszędzie nad głowami jeździ Wam kolejka, którą tutaj przyjechaliście. No i jak ktoś lubi, to jest też minigolf. Ja kiedyś bardzo lubiłem grać w minigolfa. Prawdziwego golfa grałem 2 razy w życiu, nie skończyło się to dobrze. Wszędzie macie miejsca do spacerowania. To, co jest fajne, to to, że wszędzie są miejsca do siedzenia. W ogóle zauważyłem, że w Albanii jest bardzo dużo ławek. Bardzo mi się to podoba. I oczywiście, jak ktoś chce sobie serduszko powiesić, to tam jest specjalne miejsce. Wszędzie są jakieś miejsca obserwacyjne. No a ja jeszcze raz mogę Wam pokazać miasto z innego punktu widokowego. Cóż tu robić, tylko można siedzieć i podziwiać widoki. Prawda, kochanie? Patrzę się na drzewo, którym w telefonie. Cóż. Szczera opinia? Poza widokami i tą przejażdżką nie ma tutaj za bardzo co robić, chyba że tutaj przyjeżdżacie zjeść sobie obiad, bądź w lecie, jak są czynne, teraz nie są czynne na te któreś atrakcje z tego amusement park, parku rozrywki, który tutaj jest. Tak, to prawda. Tutaj z dzieciakami na pewno jest fajna rozrywka, bo jest dużo miejsc, gdzie one mogą się pobawić. Dla dorosłych to raczej kawiarnia i widok.
Mi się nadal podoba ten widok, chociaż trafiliśmy na średnią pogodę, ale mimo wszystko naprawdę jest ładny. No, czy warto, bo jak wiadomo, trochę to kosztuje, to już zostawiamy Wam do oceny. A my siedzimy obecnie na ławce z takim widokiem. Musimy znaleźć lepszą ławkę. Och, gdyby nie to mleko, to by nam się bardzo tutaj podobało. Co chcesz powiedzieć? Widzę samolot. Gdzie? Już poleciał. Jak ktoś ma ochotę, może się zatrzymać również tutaj w tym hotelu. Daiti Tower Belvedere Hotel. Tutaj są pokoje. Tam wyżej jest obrotowa restauracja, bar. Spoko. A my na razie się ślizgamy po lodzie. Tu jest lód wszędzie. Stwierdziliśmy, że zmienimy zdanie i damy naszą opinię. Nam się wydaje, że trochę jest tutaj za mało. I rzeczywiście przyjazd tutaj dla 2 osób to jest koszt 50 euro. Poza sezonem zdecydowanie Nie warto. kończymy już nasz wypad. Był krótki, treściwy. No, troszeczkę może mamy niedosyt. Dotarliśmy do miasta, stwierdziliśmy, że jeszcze coś Wam pokażemy, bo mamy 2 godzinki. Słuchajcie, wczoraj Wam wspominałem o bunkrach. To te bunkry właśnie tak wyglądały, ale to nie wszystko, bo słuchajcie, tutaj możecie też znaleźć kawałek muru berlińskiego. Także to się nazywa Postblock, Checkpoint. No i wcale się nie dziwię, bo to takie, wiecie, postkomunistyczne rarytasiki. Wpadliśmy teraz do dzielnicy Bloku. Jest taka bardzo znana dzielnica, zaraz Wam wytłumaczymy, na czym polega. Spójrzcie, jakie samochody można tu spotkać. Znajdujemy się właśnie w dzielnicy Bloku. Ta dzielnica w czasach komunistycznych była zupełnie odgrodzona i niedostępna dla zwykłych ludzi, nie członków partii komunistycznej. Ona była odgrodzona murami i tutaj właśnie znajdowały się rezydencje takich dygnitarzy jak właśnie Enver Hoxha czy jego wszystkich współpracowników. Pokażemy Wam te domy, jak wyglądają. One są tutaj ciągle, natomiast nie są dostępne do zwiedzania. Warto wspomnieć, że tutaj w tej dzielnicy toczyło się inne życie, to znaczy tutaj mieli dostęp ci dygnitarze do zagranicznych mediów, do zagranicznych filmów, do wszystkiego, czego zwykli, normalni ludzie poza murami tej dzielnicy nie mieli. Tutaj widzicie na przykład starą rezydencję drugiej najważniejszej osoby w państwie. A tutaj możecie zobaczyć rezydencję Envera Hodży. Także przywódcy raczej dyktatora. Nawet basen miał skubany. Dom zachowany w bardzo dobrym stanie. Obecnie w tej dzielnicy znajduje się dużo luksusowych sklepów, restauracji, barów. Jest to taka dzielnica również, gdzie są ambasady, hotele. Po prostu droga dzielnica, bardzo turystyczna i jedno z miejsc, w których polecają się zatrzymać w Tiranie. Ja jeszcze tylko dodam, że jak jesteś facetem i lubisz samochody, to jest dzielnica dla Ciebie, bo tutaj naprawdę nie widziałem jeszcze nigdy tylu G-klas, które spotkałem tutaj na kilku ulicach. Tutaj macie o takiego Mercedesika na przykład, no ale to bida wersja, tam już jakiś Range Rover parkuje. A tak wygląda tutaj większość tych starych budynków, które oczywiście stoją już przy takich ogromnych, nowych budowlach. Jeśli chodzi o płatności na miejscu tutaj w Albanii, to można płacić w lokalnej walucie, która się nazywa lek, bądź również akceptowalną formą płatności jest euro. Zazwyczaj jest dobrze mieć trochę gotówki lokalnej i w centrum jest bardzo dużo punktów wymiany walut. Jest tutaj kurs o 1-2 leki lepszy niż na lotnisku.
Przyszło jedzonko. Tak wygląda. Naprawdę ładnie się prezentuje. Mamy chleb, ryż i tutaj jeszcze mamy mięsko. Smacznego. Wyszliśmy już z restauracji. Jedzenie oceniam tak 2,5 na 5. A obsługa? Obsługa 2 na 5. Było tam dużo lokalnych, tam nawet policja się stołowała i tak dalej, natomiast nie są to nasze smaki. Moje jedzenie było takie bardzo, bardzo serowe, ciężkie, mało mięsa tam było. Także niezbyt. Słuchajcie, to by było na tyle z Tirany. Spędziliśmy tutaj 1,5 fascynującego dnia. Nam się bardzo podobało. Ja może zacznę od moich przemyśleń. Wydaje mi się, że fajnie jest tutaj przylecieć na takiego city breaka. On potrwa 2 dni, więc naprawdę nic nie tracicie. Hotele bardzo tanie, jedzenie dosyć tanie. Fajne miejsca, żeby zwiedzić. Oczywiście nie trzeba tu przylatywać kilka razy, 1 raz wystarczy, ale naprawdę ja jestem na tak. Ja teraz jestem na tak, dla mnie 1 dzień w Tyranie wystarczy. Jakbym miała to planować jeszcze raz, to drugi dzień, jakbyśmy mogli mieć samochód, pojechalibyśmy gdzieś poza miastem, na przykład do Kruje. Dokładnie. Więc następnym razem, jak będziemy w Albanii, zobaczymy już jakieś inne rejony i na pewno Wam je pokażemy. Tymczasem nie przedłużamy. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa!